I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way, nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. I'm gonna let myself enjoy. Obora dla ubogich. Czyli dla ciebie. Normalnie taka obora będzie kosztowała, myśmy tak liczyli, oczywiście taka zrobiona na betonie i z dachem takim jak tu, ale normalne ściany obite to około kilkunastu tysięcy złotych tej wielkości. I powtórka z rozrywki, jeszcze raz powtórka z rozrywki i później dwie powtórki z rozrywki z kontrłatami. Lecimy. Ja! Widzicie, Klaudię przymocowałem do Homonta. I ja mówię, ja! Dziewczyna. I klacz jedzie. I klacz jedzie. Możesz być kopyta. Nie, Homonto to chyba nie. Homonto to jest to na głowę chyba, co? Tak. No. No dobra, na głowie masz czapkę. Można powiedzieć, że to część Homonta. Bo ten dyszel może, to się, nie wiem, czy to się jeszcze jakoś inaczej nazywa. Ja mówię, co jest tak czy siak, czuję, że ja ciebie pcham, a nie ty mnie ciągniesz. To jak to jest? Ojejcie, no bo ja sobie spacerkiem idę. Ty sobie spacerkiem, a ja trzymam kamerę, robię narrację profesjonalną. Ale to nie jest lekkie. Klaudia, ale jest lekkie. Wiesz, że ja trzymam prawie w połowie te deski, także ja większość ciężaru dla siebie biorę. Oj, wiesz co, oj. To większość ciężaru na siebie biorę, więc się sprężaj. To weź sobie innego. I dwoma rękoma trzymasz, a ja jedną. No dobra, masz. Goło jedna masz. Weź sobie tu złap, zobacz jak jest. O Boże, no. To weź se faceta, co? Nie, weź se faceta, nie. Be. Fuj. Chcesz wyjaśnić, po co w ogóle my te deski tu nosimy? No dobra, mogę wyjaśnić. Przejmij pałeczkę. Tak naprawdę, żeby zrobić ją szybko, żeby zrobić ją w miarę ekonomicznie na czas, kiedy to nie był projekt jakby na teraz. Myśleliśmy, że damy radę z kozy z owcami. Wiecie, ciągle uważaliśmy, że nie będzie problemu, ale teraz się naprawdę o małe boimy trzymać z owcami, dlatego postanowiliśmy, że no matter what, robimy dodatkową oborę, żeby po prostu nie było jakichś, wiecie, no żeby nie pobiły tych maluchów, bo kozy to kozy. Także taka obora będzie kosztowała mniej więcej około 3,5 tysiąca złotych. Tej wielkości obora już na betonie i nie ze ścian z balotów by kosztowała kilkanaście tysięcy złotych. No i oczywiście trzeba czasu. No najgorsze jest, że trzeba wykopać dziurę, trzeba, wiecie, zarać, zrobić szalunek i tak dalej, zbrojenie. Ja to wszystko wam pokażę, jak będziemy robić. Natomiast to nie jest na ten rok, a może nawet i nie na następny. Mam nadzieję, że to 2 lata przetrwa to, co zrobię. No mamy taką nadzieję. No. Czyli tak, popatrzcie, te dechy pójdą już na tą prawdziwą stodołę, tą większą i droższą. Jakiej grubości to są deski? To są 5-metrowe deski, czyli stodoła będziemy starać się zrobić gdzieś na mniej więcej 50 metrów kwadratowych. I te deski same i plus kontrłaty, które zaraz będziemy nosić, to jest koszt około 1000 zł. Dodatkowo dochodzi blacha, to jest koszt 1500 zł, macie 2500 zł. To kosztowało, ale to po znajomości dzięki Mirkowi, także jak zwykle wielkie dzięki. Kosztowało nas tylko 400 zł. I to się nie zmarnuje nawet. I to się nie zmarnuje, bo wiecie, jak to zgnije, mimo że to będzie przykryte, więc 2 lata chyba wytrzyma. Maksymalnie mówię 2 lata. Ale jakby nie wytrzymało czy coś, bierzemy, rozścielamy na pole, wiecie, dojdzie ściółka, próchnica, także jest bomba. Czemu w takim razie liczycie sobie, gdzie tu Marcinowi 500 zł brakuje? No bo może jakiś zawias, może jakieś dechy zabraknie, może jakiś kątownik, może, kątowniki, może trzeba będzie trochę słomy dopchać na boki, że wiecie, żeby bardziej uszczelnić, bo to wiadomo, że to będzie ten krawędziak będzie szedł do tamtego, co nie, co dach podtrzymuje, czyli taki będzie mały tu skos. Wszystko powinno być pod dachem i trochę tu wychodzić. Zobaczymy, jak to wyjdzie, będę rzeźbił. No tu są spasy specjalnie pod balotami.
to wszystko na takie, tutaj dam takie nogi wbite, wiecie, te kotwy co mamy, te metalowe, damy krawędziaka jednego i taka decha albo jakaś inna decha będzie tu przelatywała, tak żeby to wszystko było w pionie oparte, w poziomie oparte i na czymś sztywnym, bo no wiadomo, raz, że jak tutaj widzicie wszystko jest no, lekko krzywo, tego nikt nie poziomował, po prostu stawialiśmy, nie było potrzeby, a dach ja bym nie chciał, żeby w ten sposób był ułożony, no bo wydaje mi się to niebezpieczne. I dlatego będzie na deskach i to wszystko będzie do desek przymocowane. I później będziemy to ściągać i robić z tego samego materiału modląc się do opatrzności, żeby dziurki wychodziły w tym samym momencie co łata, wiecie, żebym nie potracił, żeby dziur nie porobił w dachu. Dokładnie. Bo blachodachówka potwornie droga, no bez sensu to byłoby kupić 50 metrów, czy tam ile tego wyjdzie tutaj blachodachówki, a później mieć ją dziurawą i wyrzucić na śmietnik, nie? No dobra, lecimy nosić dalej. Aha, i co tam będzie dalej, Klaudia? A z tym obornikiem, ten obornik. I ta obora będzie tutaj, wiecie, będzie tym jednym bokiem przyklejona do naszej obórki. Będzie szła w tamtą stronę prawdopodobnie właśnie te 5 metrów. Czyli tą całą długość krawędziaka. I 10 metrów pójdzie w tamtą stronę. No, to tą elkę zrobimy, ale ona już będzie na betonie. No i problem mamy z obornikiem, no musimy na niego jakieś fajne miejsce znaleźć. Będą takie, w Traktomiksie kupujemy takie szczypce. Nie, krokodylek to się nazywa i wiecie, on nam pomoże jakby przenosić duże ilości gówna z lewej strony na prawą lub z prawej na lewą. W zależności jak podjadę do gówna. Jak podejdziesz. Musi być napowietrzany obornik. My wiemy, że jest źle jakby prowadzony, on może, bo muszą zachodzić procesy beztlenowe i tlenowe. I wtedy ta kompostowanie przebiega znacznie szybciej i prawidłowo. No ale my już nie mamy siły po prostu, że tak powiem, bawić się jeszcze z kompostem. Tak, to idziemy do pracy. Lecimy dalej. Nie. Kochanie, weź ten, normalnie. Ale ja nie mam jak wykręcić, rozumiesz, za blisko jesteś. Co my tu robimy? Deskę mam 5-metrową, a potrzebuję gdzieś na 6,5 metra. Bo tak pasy umieściłem, niestety nieszczęśliwie trzeba było tu umieścić, no nie wyszło. Umieściłem tak jak umieściłem, że tu będzie dopiero złapanie dechy. I oczywiście w tamtym miejscu. Także muszę zrobić przedłużenie deski tego krawędziaka, tylko on jest tam dłuższy. Co zrobiłem? Dociąłem sobie krawędziaki na wysokość słupków, tak żeby później jak będziemy to wszystko rozbierać, ja sobie z tego zrobię słupki do płotu. Będą trochę innych wymiarów, ale bardzo zbliżonych, więc wiecie, nic się nie zmarnuje, jak nie zgnije. Nie powinno, trochę postoi. I tak ten słupek jakoś nie zwróciłem uwagi, strasznie wybrałem taki popękany, to nie jest dobre drewno. No nie uda, no nie wiem co zrobiłem, jakaś pomroczność jasna. I teraz tak, jak się łączy drewno, wiecie co, to chyba ja będę musiał pokazać z góry. A tak mi się fajnie na tym słomie siedziało. No, czego to się nie robi? Żeby było fajnie widać. Popatrz ta. Przedłużacie mniej więcej w ten sposób, robicie takiego wafla, co nie? Tu jest właśnie łączenie. Te dwie boczne dechy będą łapały to wszystko razem. Prawidłowo powinno się to tak robić, że tu przewiercacie przez tę dechę dziurę i dajecie taką śrubę, ja nie wiem, takie wiecie, się z metra kupuje i trzeba później je razem skręcić. Ja nic nie widzę, co ja kręcę. I trzeba to razem skręcić, a w środek nawet można by było dać takie gwiazdki, są specjalne, żeby to się nie gibało. Ja trochę pójdę po łatwiźnie,
bo nie jest to aż takie mocne. Jakby to miało być konstrukcyjne, typu trzymać mi coś, tak bym zrobił. Natomiast to, no, mimo że będzie trzymało dechy dachowe, ale na tym będzie plandeka, także nie będzie to za ciężkie, może się wyginać, nie jest to blacha. Pozwolę sobie po prostu to wszystkie te 3 deski skręcić śrubami z każdej strony, tak właśnie, aby przedłużyć tą dechę. Także taki ciekawy patent, jakby komuś był potrzebny. Ja się zabieram tutaj za ustawianie. No widzicie, warunki do pracy są kosmicznie, wyjątkowo takich nie lubię, ponieważ no jest krzywo. No. Jak to wszystko ustawiać? Ja nie lubię czegoś takiego, ale trzeba sobie radzić z tym, co się ma. O, rany! Dobra, robimy to jeszcze inaczej w takim razie. Klamra nie starczy, więc mam jeszcze trudniej. Ale zrobimy to w ten sposób, że ja to na tym se położę. Po prostu zwyczajnie. Ustawię. Tak jest. I to po prostu ześrutuję razem. I powolutku będę układał takiego, wiecie, przekładańca. Żeby to jakoś, no trzeba sobie jakoś poradzić. Później do tego przykręcę tą dechę i od góry następną. Widzicie, no już jest patent bez klamer. A, wszystko na krzywym, to jest cały bajer. Dobra, muszę jakieś śruby znaleźć. To są 8, 8×6, czyli no widzicie, mam te bity. Cholera, przejściówki nie ma przedłużającej. No i będę się musiał z tym przejść. Do zobaczenia za 1 000 000 lat. Dobra, mam to dalej ładnie ustawione. Nic się nie zmieniło, bo nie mogło. Kustu nie ma w końcu. No i dobra, lecimy. Widzicie, o co chodzi? To jest przedłużka, dopiero będzie, czyli jeszcze jedno robimy tak. Taki jakby widelec będzie, o, pokażę wam to. Taki widelec będzie, nie? I w środku będzie tamto. Oczywiście teraz tamtą montuję, bo i później ją nakryję z 2 stron. No i o, taki widelec. I ta na dole wchodzi tu i będzie przedłużka. Popatrzcie, co tu się stało. I tu mamy łączenie, widzicie? Czyli ta decha jest dłuższa. Ta. I takie coś to najlepiej to można było wykorzystać gdzieś pomiędzy, co nie, żeby coś wisiało. Tego się nie robi na takie sytuacje jak ja, ale ponieważ ja będziemy mieli dach z membrany, nie ma to znaczenia, że krokwie na tym będą oparte, wiecie, w lekko innych kątach. To jest na słomie. Tutaj dużo rzeczy ja robię inaczej, ale taka podpowiedź, jakby ktoś chciał przedłużyć deskę do jakichś tam celów niedomowych. O. Co ja muszę zrobić? Tą dechę trzeba złapać pasami, bo to będzie trzymało plandekę i te krokwie. To się dało podciągnąć. To jest taśma, którą przygryzły nasze pieski. Ale tym razem Azja albo Thanos, jak miała rójkę i próbowały się do siebie dostać, że musiałem odkupić poniszczoną. Znaczy chciałem odkupić, bo nasze poniszczyły zwierzaki. No i tego. No i mam i sobie teraz wykorzystam, tylko czy to aby na pewno da radę się wykorzystać. Kurde, bo akurat włazi mi w moment. Cholerka. Akurat włazi mi w moment tego, co jest pogryzione do połowy. Nie za bardzo to przechodzi. Oj, zawsze coś. Dobra, jedno przeszło, jeszcze drugie. Przeszło.
A już nie pofrunie. I teraz to samo z drugiej strony. Ta belka już nie wystartuje. Raczej. Mogłem jeszcze dać na środkową, ale błąd. Po prostu nie pomyślałem. Znacznie lepiej by to złapało. No ale jest już jak jest, a ja nie jestem w stanie pasa tam podłożyć, bo to wszystko już za ciężkie. Dobra. Zaraz zajmiemy się ustawianiem tych krokwi. Pokażę wam teraz na krótkiej desce, bo na długiej to będzie mi ciężko. Co chcę zrobić? Generalnie chcę tak jedną przykręcić 5-metrową dechę cały czas wzdłuż tej krokwi, a po to, żeby ta deska była przykręcona i do krokwi, ale jednocześnie oparta na tej, takie podwójne wzmocnienie. Ja nie ufam takiemu łączeniu. Ta stodoła była zrobiona w lekki, ekonomiczny sposób. To nie jest mój sposób na robienie domów i dlatego nie jestem pewny teraz, wiecie, jakby narażając ją na większe obciążenia, czy to wszystko wytrzyma, więc wolę na zimne dmuchać. No, nie to, że jest źle zrobiona, ona jest dobrze zrobiona na to, czym jest. Ale nie planowałem, że z drugiej strony właśnie taki kosmos będę robił. Takie cyrki. Się teraz przykręcę tutaj do tej deski i tak będę całą resztę leciał. Straszne płetwy podostawałem, nie zwróciłem uwagi co kupuję, trochę jestem zły na siebie, bo to nie są tanie deski, a no takie, no mam nadzieję, że nie wszystkie takie powykręcane. Trzyma. Nie ma popeliny. Ale kurde. Najgorsza jest popelina. Mógłbym to sobie odpuścić, bo z tego dzisiaj nie będzie strzelać. Tylko to was uczy dokładności i później jak jest jakiś problem, też uczy was tego, jak go rozwiązać w sposób stosunkowo prosty. Uczy was manipulacji narzędziami i dlatego warto czasami się przyłożyć, bo to gdzieś tam później wyjdzie w innym projekcie po prostu wasza dokładność. Łatwo sobie odpuszczać, każdy to wie, że łatwo sobie odpuszczać, ale po co? W końcu robota też ma sprawiać przyjemność. O, i taki jeden kątownik sobie tu jeszcze wrzucę na jakieś cienkie śrubki dla pewności, żeby to było złapane i wszyscy będziemy zadowoleni, ale najpierw robię, wiecie, główne te mocowania.
Dobra, teraz będę montował te krokwie do tej głównej. Fajnie to poszło, wam powiem. Kurczę, nie wiem, jeśli ktoś ma do zrobienia taką, wiecie, prowizorę, powiem wam, że jestem zdziwiony. Wiadomo, trzeba wszystko najpierw, że jestem zdziwiony, trzeba najpierw wszystko przemyśleć. To nie jest tak, że jakby to, co widzicie, to mi tam zajmuje dzień czy dwa. No najpierw trzeba wpaść na patent, później, wiecie, jakieś takie cyrki zacząć tworzyć. Ależ to jest sztywne. Jakieś cyrki zacząć tworzyć, ale da radę i to jest chyba najbardziej pocieszające. Za chwilę będą miały obórkę całkiem sensowną. No, jeszcze tutaj tylko boki, później słomą, jakieś kostki pokupujemy słomy, ale nie będziemy w 100% zamykać, nie ma potrzeby, niech będzie wentylacja. One nie muszą mieć grzania, pamiętajcie. Ważne, żeby nie było wilgoci, żeby w kupie nie spały i żeby nie padało na głowę. Owce są dużo bardziej wytrzymałe i kozy będą miały świetne, będą miały dużo za duże, na 4 kozy taką obórkę, tak mi się wydaje, że dużo za dużą, a im postawimy no 2,5 raza większą oborę. Marcin na wysokościach. Dzisiaj piąteczka pogoniła mu kota. A dlaczego mu kota pogoniła? Bo co? Malucha na świat wydała. Dobra, idę mu pomagać, bo zaraz będzie krzyczał na mnie. Już do ciebie krzyczę. O, już na mnie krzyczy. Dobra, trzeba teraz tak znaleźć. O, już odpadło oczko jedno. Żartujesz? No, to nie ma znaczenia, my na oczkach nie będziemy padać. Dobra, i teraz trzeba się kapnąć, gdzie jest 5 metrów. Chyba to jest 5, w nie? ten sposób co robimy. Tak? Tak mi się wydaje, poczekaj. Chyba tak, na oko tak to wygląda. Czekaj, trzymaj to tam. Tak. Tak, to dobra, to ja też muszę wejść tutaj, co Nie, ty nic nie musisz. Jak? Nie? Ty możesz tu mi podawać. Czyli muszę wejść. Powiem ci, że tak wiesz, po tym chodzić, to nie wiem, na tyle. Czekaj. Dobra, daleko nie spadnę. Nie porwać tego, wiesz? Ty tam stój, nie, ty tam stój. Mi podawaj proszę, żeby to się w miarę ślizgało. Ja nie wiem, czy ja to dobrze w ogóle zrobiłem. Dlaczego? No bo tak, bo o to chodzi, tylko że jak ja to teraz będę musiał po tym iść. Ile tam masz jeszcze wolnego? No i się troszkę mam. Ale właściwie nie wiem, czy tutaj wiesz na jednym nie zaczepić, ale z tamtej strony wieje, nie? Tutaj z tej To z wieje. tamtej zrobimy tak, że daj mi tyle, żeby było tym podwójnym, żeby tam deska poszła na to podwójne. Nie rozumiecie, teraz Żeby mam to tylko tyle. podwójne, te zagięcie, żeby było na rogu. Tak? Na rogu. Ale kochanie, wiesz, że tutaj będzie, jak będzie zacinać, to właśnie będzie gorzej. Bo tutaj, no wiesz, bardziej mokro będą miały. Czekaj. Tak mi się wydaje. Kochanie, ale no dobra. Aha. No wiesz, że z tej strony ode mnie powinno być więcej niż tam od ciebie. No tak, ale na czym to zaczepisz? To będzie wiatr wiał i to tak będzie w poziomie. To niczym nie ochroni, tego deskę ochroni tylko. A deskę ja chcę ochronić teraz. Rozumiesz, o co chodzi? No. Do czego to napniesz, żeby to było stało do dołu? Nie niczego, tam dajesz tylko kostki, słomy. Dobra,
Ja na razie tak chcę zrobić. Weź jakbyś mogła przynieść mi, znaczy tu już właściwie nie, bo tutaj to nie, bo tu pod kostkach będę chodził. O właśnie, dokładnie tak jak jest. No. Bo wiesz o co chodzi, teraz jak wiatr zawieje, to i tak zrobi. Aha. To tylko wygląda, że to coś chroni. Chyba że dasz, Klaudia, tu i do czegoś to właściwie można też tak zrobić. Że do tej drugiej? Że tutaj wiesz, jakieś gumy połapać No właśnie. i gdzieś, wiesz, o tą siatkę chociażby. O siatkę to chyba słabo będzie, co? To w ogóle będzie słabe, no ale coś trzeba, wiesz. Improwizować. Czekaj, jeszcze z drugiej strony. Dobra, mniej więcej. Tyczkę jeszcze można tam. Ja się tu jest pierdylił. No lepiej, żeby nie. Ten, co chcesz? Właściwie Sznurek może stań jak... tu. Tam? No. Dobra. Czekaj. Aha, tutaj chcesz. Do boku. Najpierw tu chcę do boku, rozumiesz? Dobrze. Ale to nie znaczy, ja teraz idę tam, naciągnę i zobaczymy, postaram się to wyważyć, wiesz? I zrobimy, Ale zrobimy to. Ja ci tu później na powiem. dole też- Ale ja nie wiem jak ja to zrobię, bo jak ja po tych deskach będę chodził. No powiem ci, że no nie wiem. No ciężko ci będzie. A tutaj tego dołu nie robiłeś najpierw. Czekaj. Dobra. Zostań. Dobrze. Właśnie, najgorsze być, że ja widzę, że jeszcze... Dobra. I teraz I tu chyba jeszcze. tak. I teraz tak. Później damy od góry, ale najpierw tam chcę naciągnąć. To co? Idziemy po tamtą stronę teraz. Fajnie to wygląda, wiesz? Jakby to funkcję spełniło. Nie wiem. To wszystko zależy od siły tej szmaty i wiatru i tego czego nie jestem w stanie w żaden sposób przewidzieć. No właśnie tam się taki dziwnie, wiesz, tak. Dobra, ja to trzymam. Czekaj. Dobra, i teraz naciągamy. Dobra. I teraz naciągnij też w dół. Poczekaj. No to chyba zejdź na dół i naciągaj w dół. Nie, na dół jest, poczekaj, naciągnięte, no. Ale Weź tak jeszcze, ale aha. Dobra, już zostaw. I teraz to tu, o właśnie. Najpierw trzeba ten bok i później dół będziemy jeszcze naciągać tam na dole. Im bardziej to zabezpieczymy, może nawet wydaje się durno, no. tym większa szansa, Klaudia, że się nie rozpadnie podczas wiatru. Aha, dobra.
Kochani, może wyjaśnisz widzom, co my robimy i dlaczego ty dajesz planszę, a nie blachę? Znaczy płachtę. Ponieważ Nie to, że żydzisz i oszczędności, tylko. żydzę. No dobrze. Meritum, do rzeczy. Chodzi o to, że z blachą musiałbym to wszystko zrobić znacznie bardziej trwale i porządnie, bo to jest blacha. Wiecie, nie można czegoś zrobić trwale, jeśli jest to przymocowane do słomy, która jest miękka. Ona z pływem lat, ja tutaj sobie będę zaciągał pasa i wiecie, i ona będzie tam z lat, no tam roku czy dwóch, ona będzie pracowała. I to wszystko będzie się gięło. I ja się boję, że wydając 1500 na tą powierzchnię złotych dachu przy plandece, która kosztuje 150 zł, że po prostu stracę blachę. Ja mogę stracić 150 zł takiej membrany, zresztą widzicie, że ją dziurawię, więc także to ona jest do stracenia. Oczywiście pod warunkiem, że przeżyje rok. Nawet jakbym miał za drugi wymienić ją, to dalej mi się opłaca. Ale jak ja stracę za 1500 blachę, to będę się wkurzał. I więc robię taką tego typu powierzchnię, która będzie mogła lekko pracować. Będzie wodoszczelna, przynajmniej w teorii. Będzie mocno zabezpieczona. Wyrzucę z tego tylko tą folię, a wszystkie deski i tak wykorzystam na dachu. Dodatkowo przemawiającą rzeczą za tą sprawę, ja mądrze mówię, to jest to, że blacha będzie podziurawiona i później wiecie, każdą łatę pod nią czy kontrłatę będę musiał dokładnie pod tą dziurę ustawić na nowym dachu, a może mi nie będzie pasować ta kontrłata w tym miejscu. I co, zostawię dziurawy dach? Także uwaga. Jakiś ty mądry. No, taki się sobie udałem. Mądry i dupę mam zgrabną. No właśnie. Chodzący ideał. Tak, starcza dupa. Odfruwasz niebiański, Tak, nieprzyziemny. Tak. Pierdu, kurwa. Pierdu, ale jak będziesz leciał, to uprzeć, żebym nagrała. Wiesz, nie chodzi o ciebie, czy coś ci się stanie, tylko żebym miała ujęcie dobre. Aha. Nie. Taka jesteś. To będzie kiedyś szklarnią. Tu będzie jedna wielka płachta szyby opadającej w ten sposób. Północ będzie odsłonięta. Boki będą odsłonięte. Ta szklarnia będzie szła jeszcze 5 metrów w tamtą stronę. Północ będzie zasłonięta, tak, i nie będzie robiona ze szkła, ze spalonego tego dwuszybowego. Ze szkła chcę zrobić. Tak, ale nie północ, tylko północna ściana po prostu będzie całkowicie zabudowana. I chciałbym, nie wiem czy to jest możliwe, ale patrząc wiecie na własną robotę zawsze, żeby ona nie kosztowała więcej niż po prostu szklarnia z poliwęglanu, a myślę, że wydam te same pieniądze, a będę miał większą i bardziej ciepłą. Tylko że się narobię. Ale to jakby czas pokaże, bo jeszcze kosztów nie liczę, bo się boję. Dobra, dawaj następną, lepiej tą kontrłatę, bo ja tu całego dnia nie mam. Dobra.